Cuda, cuda ogłaszają. Paliwo już tańsze, żywność będzie mniej drożeć. To oznacza, że byliśmy grzeczni i zasłużyliśmy na prezenty od rządu. Dziękujemy, dziękujemy. Marek Suski niezrównoważony. Marek Suski i niezrównoważony system medialny. 80 milionów w błoto. Macierewicz robi konkurencję Sasinowi. Czyich grzeszków nasłuchuje Mikołaj? Kogo słuchają renifery, a kogo Pegasus? Zegarki Nowaka, żałoba w Korei, dobry uczynek policjantów w Krakowie. O tym wszystkim powiemy już za chwilę, oczywiście w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Czwartek, 23 grudnia, Maciej Orłoś. Odpocznijcie chwilę od przedświątecznej miotaniny. Zapraszam. Chyba wszyscy zaliczyliśmy w tym roku jakieś dobre uczynki, bo w przyszłym roku jest szansa, że przynajmniej żywność przestanie drożeć w zawrotnym tempie. Komisja Europejska wyraziła zgodę, by polski rząd wprowadził zerową stawkę VAT na produkty spożywcze. Obecnie wynosi 5%. Przypominam, że według różnych prognoz inflacja w przyszłym roku sięgnie od 8 do nawet ponad 10%. No ale może akurat nie przez jedzenie, tylko gigantyczne podwyżki cen prądu i gazu. Co prawda, przy niesłychanie niestety rozpowszechnionej otyłości powinienem być bardzo oszczędny w takich radach, ale biorąc pod uwagę, że pewnie większość z nas czeka świąteczne obżarstwo, powiedzmy sobie jasno, to tym razem sobie pozwolę. Korzystajcie z zerowego VAT-u na żywność, jak tylko się pojawi. Nic was tak nie ochroni przed chłodami spowodowanymi drogą energią, jak warstwa sadełka. Zdrowa warstwa sadełka. Przy okazji przypomnę, że w kwestii zerowego VAT-u na żywność jakiś czas temu wypowiadał się Kłameusz Morawiecki. Twierdził, że Komisja Europejska się na niego nie zgodziła. Potem się okazało, że rząd wcale o to nie pytał. Może nie chciał obniżać stawki, a winę zrzucić jak zwykle na Unię Europejską. Nie, chyba niemożliwe, żeby premier zaryzykował takie niegrzeczne zachowanie tuż przed świętami, kiedy wiadomo, że Mikołaj szczególnie bacznie przygląda się wszystkim, łącznie z takimi, którzy czasami trochę kłamią, mówią nieprawdę. Kontynuując wątek prezentów, wiadomo, że nie liczy się, czy podarunek jest kosztowny. Liczy się gest, pamięć. Dlatego dziwię się oburzeniu po publikacji wpisu pewnej aktywnej na Twitterze lekarki. Pochwaliła się pismem, jakie dostała od szefostwa po obronieniu pracy doktorskiej. Pani doktor nauk medycznych pokazała list gratulacyjny, informujący jednocześnie o przyznaniu z okazji podwyższenia kwalifikacji zawodowych specjalnego dodatku pieniężnego w wysokości 35 zł. Może to mało, ale odpowiednio zainwestowane 35 zł można obrócić w fortunę. Pomyślcie tylko, co z 35 zł potrafiliby zrobić Mateusz Morawiecki albo Daniel Obajtek, albo Jacek Sasin. Pewnie kupiliby korzystnie jakąś działkę od kościoła i sprzedali za kilka lat za kilka milionów. Albo Łukasz Mejza kupiłby butelkę wody i sprzedawał jako eliksir uzdrawiający. Także nie ma co sobie żartować. Pieniądz jest pieniądz. O prezencie w postaci kolejnej uzależnionej od siebie telewizji, jaki na święta chciała sobie sprawić Zjednoczona Prawica, już wszyscy wiemy. Nie wiadomo tylko ciągle, czy prezydent Andrzej Duda zgodzi się udawać świętego Mikołaja i podpisze ustawę Lex TVN. Przy okazji genialną myślą zabłysnął Marek Suski, który na antenie Polsatu stwierdził tak: niestety w Polsce nie ma równowagi w mediach. Nie ma silnych mediów, które wspierałyby rząd. Bardzo ciekawe stwierdzenie, którego odwaga i bezkompromisowość musi budzić podziw. Odwaga, bo trzeba mieć jaja, trzeba mieć jej wiele, tej odwagi, by w ogólnopolskiej telewizji uznawanej za przychylną rządowi robić z siebie kretyna. A bezkompromisowość, bo Marek Suski pokazał, że nie zamierza się godzić z żadnymi faktami, choćby były one oczywiste. Prawica ma liczne media. Bałwochwalczą TVP, przychylny Polsat, Telewizję Trwam, Telewizję Republika, Telewizję w Polsce. Pośród rozgłośni radiowych mają wszystkie kanały Polskiego Radia oraz prywatne, m.in. Radio Wnet i Radio Maryja. Zjednoczona Prawica ma też sporo przychylnych tygodników, takich jak Sieci, Do Rzeczy, Gazeta Polska, Tygodnik Solidarny,
popularność dzienników, jak Gazeta Polska Codziennie, czy Nasz Dziennik i sporo powiązanych z tymi wszystkimi mediami portali internetowych, plus oczywiście cała sieć wydawnictw Polska Press. Jest tylko jeden problem. Mało kto te portale i gazety czyta. Dlaczego? Bo są beznadziejne, beznadziejnie nudne, przypałowe, a ich ordynarna propaganda bije po oczach. Więc w pewnym sensie można się zgodzić z Markiem Suskim. Jeśli chodzi o liczbę mediów, równowaga jest, ale nie jeśli chodzi o zasięg odbiorców, naturalnie pomijając TVP i Polsat. Dlaczego? Bo ci podli odbiorcy mają wolną wolę i wybierają media, które nie są przychylne władzy. Co zatem trzeba zrobić? To proste, odebrać nam wolną wolę. Wtedy dopiero dla ludzi związanych z PiS będziemy mieli równowagę. Jak u Kargula z Kochaj albo Rzuć. Na pytanie, ile jest kanałów telewizyjnych w Polsce, odpowiedział tak: kanałów dużo, telewizja jedna. Pozostając w świątecznym klimacie, pewnie pod wieloma choinkami znajdą się prezenty zamówione przez Amazona albo przez AliExpress. Jedna z tych firm wywodzi się, jak to się mówi, ojczyzny wolności, a druga z komunistycznego reżimu. Ale świąteczna atmosfera powoduje, że nawet tak teoretycznie odmienne światy znajdują wspólny język. Jak się okazało, Amazon jakiś czas temu uczynił miły gest wobec władz Chin. Zlikwidował w tamtejszej wersji swojego serwisu internetowego możliwość oceniania i komentowania, a nawet śledzenia komentarzy i ocen książki będącej zbiorem przemówień przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. Chodziło oczywiście o to, żeby przypadkiem nie pojawiły się pod tą pozycją jakieś negatywne oceny albo komentarze. I do tego, proszę Państwa, także my tu w Polsce powinniśmy dążyć. Aktualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było, tylko aplauz i zaakceptowanie. Przy okazji oczywiście zapewniam, że ja pod WTS komentowania wyłączać nie zamierzam. Zachęcam do oceniania programu, nawet do krytycznych uwag. Poza tym zapraszam Was do śledzenia mojego kanału na YouTubie, profilu na Facebooku i wspierania WTS-u na Patronite. Oraz do obserwowania Instagrama Antka, a także jego kanału Witam. Jakimś cudem, przynajmniej na razie, Antek znajduje jeszcze czas na to, by zapowiadać w WTS-ie ciekawe utwory muzyczne, ciekawych, na ogół młodych artystów, najczęściej nie mainstreamowych. Jak będzie tym razem? Antosiu, witam. Witam, dziś młody artysta z Łodzi, multiinstrumentalista, jak sam mówi, zagra i na perkusji, i na fujarce, a niekiedy żartuje, że najlepiej to gra na nerwach. Dziś w świątecznym wydaniu, ale najlepiej znamy go z rockowych ballad i z potężnych, progresywno-rockowych, wielogodzinnych utworów. Legenda głosi, że brał udział w nagraniach jednego z albumów zespołu Slipknot, natomiast no, ta plotka jest nie do zweryfikowania, bo jak wiadomo, członkowie zespołu noszą maski. Przed Państwem Marian Lichtman w utworze Świąteczne opowieści szczęśliwych i wesołych, spokojnych świąt. I niebo otwiera się w nas. Te święta są dziś najpiękniejsze. Te święta odmienia się los. O zmroku na zmroku oślepia nas światło i blask jednej z gwiazd. Grzecznym dzieckiem okazał się też w tym roku koncern Airbus, który dostał od naszego kochanego rządu 80 milionów złotych. Za co dostał? No, za nic. Bezinteresowny prezent od rządu Zjednoczonej Prawicy związany jest z awanturą sprzed kilku lat o zamówienie na 50 śmigłowców bojowych Caracal dla polskiego lotnictwa. Zawarty w czasach koalicji PO-PSL układ został zerwany, kiedy szefem MON został Antoni Macierewicz. Dzięki temu w ciągu 6 lat Zjednoczonej Prawicy mamy zamiast 50 maszyn bojowych zaledwie kilkanaście, ale za to nasze pracowite bobry z MON i MSZ w przyszłym roku wybudują zaporę na granicy z Białorusią, przez którą nawet mysz się nie prześlizgnie. A wracając do śmigłowców, Airbus oczywiście skierował skargę przeciwko Polsce, bo argumenty za zerwaniem umowy, jakie prezentował Macierewicz, były
wyssane z palca. Dość oczywiste jest to, że po prostu nie pasowało mu, że przetarg wygrali Francuzi, a nie Amerykanie. Dlatego potem już bez przetargu kupiliśmy amerykańskie Black Hawki. No i teraz rząd zawarł z Francuzami ugodę 80 milionów złotych. To znaczy, że Macierewicz wywalił w błoto więcej niż Sasin na wybory, które się nie odbyły. Ale to jeszcze nie koniec. Przecież jest jeszcze podkomisja smoleńska, którą kieruje Macierewicz, a która od kilku lat absolutnie nic nie osiągnęła. Ona kosztowała 25 milionów złotych, także jak się tak zastanowić, to może jednak nie ma co wyśmiewać Sasina, że jest największym marnotrawcą kasy w rządzie. Jest, ale wygląda na to, że po prostu nie największym. A przy okazji bez żadnego trybu. Za Turów wisimy już Unii Europejskiej ponad 47 milionów euro. Zakończenie sporu z Airbusem można uznać za sukces polskiego rządu, bo koncern chciał początkowo nawet więcej odszkodowania za odstąpienie od umowy. No tak, za sukces postrzegamy to, że płacimy trochę mniej za bezsensowne awantury naszych dzielnych ministrów. Przechodząc do niegrzecznych dzieci. Nasz rząd dostał ostatnio rózgę w postaci publikacji amerykańskiej agencji prasowej Associated Press dotyczącej inwigilacji z użyciem systemu Pegasus Romana Giertycha i niepokornej wobec Zbigniewa Ziobry prokurator Ewy Wrzosek. Informacje na temat wykorzystania Pegasusa do nielegalnej inwigilacji osób nieprzychylnych władzy wprawdzie w polskich mediach pojawiały się wcześniej, ale publikacja AP to jest jednak informacja znacznie większego kalibru. Gwoli wyjaśnienia z medialnego zaplecza, agencje prasowe publikują informacje w formie tzw. depesz. Te depesze są potem przedrukowywane przez media z całego świata. Associated Press to jedna z najważniejszych, najbardziej prestiżowych i wiarygodnych agencji na świecie. Więc jeśli oni napisali o tym, że nasz rząd prawdopodobnie nielegalnie inwigiluje przeciwników, to dowiedział się o tym cały świat. Mniej więcej z taką prędkością, z jaką święty Mikołaj jutro rozwiezie nam wszystkim prezenty. Po takich informacjach raczej trudno się spodziewać, żeby zwiększyło się do naszych rządzących zaufanie w stolicach demokratycznych krajów, ale trudno. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Taki Viktor Orban na przykład. On by nas nigdy nie zawiódł. Zawsze będzie po naszej stronie. Nasi wrogowie to jego wrogowie i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam. Słucham. Proszę bardzo. Mamy wiadomość z ostatniej chwili. Viktor Orban stwierdził, że nie widział żadnych dowodów na to, żeby kryzys na polsko-białoruskiej granicy był spowodowany jakąś rosyjską ingerencją. Jakże miło z jego strony. A na początku roku Orban ma się spotkać z Putinem. Może zaproponuje mu przyłączenie się do tej prawicowej międzynarodówki, którą niedawno Kaczyński próbował stworzyć z Orbanem właśnie i Le Pen. Kto wie? Teraz krótka kronika kryminalna. Jest akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi, byłemu ministrowi w rządzie Donalda Tuska. Co ciekawe, zarzuty stawiają mu nie tylko polscy prokuratorzy, ale też ukraińscy, bo chodzi m.in. o domniemane przekręty, kiedy Nowak pracował u naszych sąsiadów. Przekręty na kwoty wielomilionowe, więc podejrzewam, że kolekcja zegarków eksministra w ostatnich latach znacznie się powiększyła. Może ma nawet cenniejsze zegarki niż sam Robert Lewandowski. Jeśli wydaje się wam, że żyjemy w kraju rządzonym przez bandę nieudaczników, cyników, populistów, to oczywiście macie rację. Ale jedno musimy wszyscy przyznać. Dość nam jeszcze daleko do Korei Północnej, a Kaczyńskiemu daleko do Kim Jong-una. Mówię to całkiem serio. W Korei Północnej obchodzono właśnie 10. rocznicę śmierci Kim Jong-ila, czyli ojca Una. Jak podają media, z okazji 10. rocznicy przez 11 dni Koreańczycy z północy nie mogą się śmiać ani pić alkoholu, a władze rządowe nakazały społeczeństwu, by nie okazywało żadnych oznak radości, gdy Korea Północna upamiętnia śmierć. Nie wolno też podczas żałoby obchodzić urodzin, a nawet urządzać pogrzebów.
Orwell pisał o podobnym systemie, ale to była literatura, natomiast w Korei Północnej to się dzieje naprawdę. Świat przygląda się od wielu lat, jak kolejny patologiczny koreański dyktator w sposób niewyobrażalny zniewala, terroryzuje obywateli własnego kraju, no i nic się nie dzieje. Kogo to obchodzi w gruncie rzeczy? Taka smutna konstatacja. A na zakończenie mam krzepiącą wiadomość z Krakowa. 2 funkcjonariuszy policji zauważyło przy jednym z tamtejszych bankomatów zapłakanego, jak się okazało, 91-letniego mężczyznę. Okazało się, że skończyło mu się w domu jedzenie i wyszedł na zakupy. Kiedy chciał wypłacić gotówkę, bankomat połknął jego kartę, więc został bez pieniędzy. Poruszeni tą sytuacją policjanci zabrali go na zakupy, za które zapłacili z własnej kieszeni. O kłopotach z kartą poinformowali osobę, która opiekuje się staruszkiem. Oby więcej takich pozytywnych historii, bo naprawdę są nam teraz potrzebne. Moi drodzy, życzę Wam i sobie też na święta, żebyśmy odpoczęli od polityki, od polityków, żebyśmy rozmawiali ze sobą. Byle nie o polityce, a w każdym razie nie za dużo. Żebyśmy nie siedzieli nieustannie w smartfonach. No chyba, żeby obejrzeć WTS, to jest jasne, że tak, bardzo proszę. A czego życzyć politykom? Tym z opozycji, żeby zastanowili się nad sobą i zrobili coś wspólnie dla dobra Polski, a tym ze Zjednoczonej Prawicy, w tym przypadku niech lepiej życzenia złoży mój alter ego. Nie, Orłuś, nie rób mi tego na święta. Ja tym razem mówię pas. Też mam dosyć tego dziadostwa. Niech oni mi dadzą święty spokój. Niech spadają. A to coś nowego. Jestem pod wrażeniem. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Najlepsze życzenia dla Was od całej ekipy WTS-u. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.